Hej, z tej strony Sara. W zeszłym tygodniu zrobiłam sobie przerwę od podcastu. Wydaje mi się, że tworzyłam vloga po angielsku i po polsku i miałam takie chwile. Ciężko mi jest wyrobić się z 3 rzeczami w ciągu tygodnia. W moim idealnym świecie dodawałabym weekly vloga na polski kanał, vloga daily na angielski kanał i podcast, ale niestety nie umiem się wyrobić. Próbowałam tyle razy i za każdym razem muszę jakąś rzecz odpuścić. Sama próbuję ogarnąć, w co wkładać swoją energię. Na pewno nie chcę porzucić swojego polskiego kanału, nie chcę porzucić podcastu. Bardzo bym chciała więcej tworzyć po angielsku, ale nie potrafię się rozstroić. Więc w zeszłym tygodniu miałam takie, że nie mam za bardzo tematu, jaki bym chciała poruszyć. Też nie czułam się za najlepiej, więc miałam odpuszczę. Więc dzisiaj przychodzę opowiedzieć o jednym z moich ulubionych tematów, czyli o relacjach, o byciu w związku, byciu samemu i mam jakieś różne teraz przemyślenia, jeżeli chodzi o związki. Od razu mówię, że to nie będzie odcinek, gdzie ja jakoś negatywnie będę mówiła na relacje, że nie powinno się być w relacjach, związkach, cokolwiek. Chciałabym opowiedzieć od takiej strony, co ja lubię, skupić się na tych pozytywach, co ja lubię w byciu singielką, dlaczego kocham być singielką, opowiem o różnych moich lekcjach, które wyniosłam z różnych związków i opowiem o jakiejś takiej mojej perspektywie, jak patrzę na relacje i jakie mam podejście. Myślę, że każdy wie z tego, co ja tutaj opowiadam z kanału, że chodzę na randki, ja randkuję i moja pozycja jest taka, że gdybym znalazła osobę jakąś odpowiednią, to ja bym była w relacji. Ja jestem jak najbardziej za relacjami i zawsze, nawet jeżeli moje koleżanki są w relacjach i coś jest trudnego, są jakieś problemy, to ja zawsze mówię, żeby komunikować, mówić i starać się naprawić i przejść przez coś, niż na przykład od razu się poddawać i kończyć jakiś związek. Zawsze jestem tą osobą, która mówi, że okej, a czy próbowaliście to, tak zakomunikować. Zawsze jestem za tym, żeby być dłużej w związku i starać się przez komunikację, jakieś kompromisy i tak dalej, żeby było lepiej niż kończyć rzeczy. Więc to nie będzie taki odcinek, gdzie ja jako singielka będę narzekała na mężczyzn na przykład. To nie chodzi o to. Rozumiecie. Wydaje mi się, że wiecie, o co chodzi. Chciałam stworzyć taki odcinek bardziej dla osób, które może wyszły z jakiegoś związku, zakończyły jakąś relację i na przykład boją się być same. Albo zbliża się jesień, zima. Wydaje mi się, że ten okres tak bardziej, romantyzowanie swoich dni i bardzo by się chciało mieć kogoś i z kimś oglądać filmy i się do kogoś przytulić. I chcę właśnie stworzyć taki odcinek przypominający, co jest fajnego w byciu singlem. Zwłaszcza, że ja na przykład też odczuwam taką presję, że bardzo dużo osób jest w związkach, a ja nie jestem. I później myślę, że jak jest właśnie taka presja, albo szukamy miłości, żeby nie czuć się samotnym, żeby, zakleić jakąś dziurę, no to nie jest dobry powód, żeby być w tym związku, bo wtedy prawdopodobnie będziemy z kimś niezbytnio kompatybilnym do nas, po prostu z takiej presji, żeby tu jak najszybciej od razu kogoś znaleźć. Opowiem trochę o tym, jak patrzę na związki, na relacje i opowiem o tym, co ja lubię i co ja robię, gdy jestem singielką. Ja chodzę na randki, jeżeli ktoś jest, ciekawy, nie jestem tak uparcie, singielką, że nie szukam, chcę być sama, skupiam się na sobie, bo myślę, że już bardzo przeszłam przez ten etap i teraz mamy miejsce w moim życiu na kogoś, ale niestety nikt nie przychodzi. Więc przechodzę do odcinka, opowiem, jak wygląda teraz moje na przykład randkowanie, opowiem, co wyniosłam właśnie z poprzednich relacji i jak ja patrzę na związki w młodym wieku, ponieważ u mnie jest taka duża strona racjonalna, że teraz nikogo nie znajdę, że związki to jest, jak lustro, że dogadujemy się z tymi osobami, które są jakoś podobnie do nas. Zawsze widzimy w kimś te nasze cechy, co lubimy w sobie, co nie lubimy w sobie i mam takie, że ja jeszcze nie jestem w pełni tą osobą, którą wiem, że będę, że zdaję sobie sprawę, że jestem młoda, że jeszcze się bardzo, bardzo zmienię. Jakieś moje poglądy, wartości, dużo rzeczy się jeszcze prawdopodobnie zmieni, więc czemu bym miała szukać, jakiegoś związku, jeżeli to nie będzie prawdopodobnie na całe życie, to się zakończy, nie ma sensu wkładać w coś energii i tak dalej. Bardzo długo miałam takie podejście, tylko że to jest takie podejście bardzo strict, że nie chodź na randki, nie szukaj nikogo, bo po co, a ja, jak się tak zastanowię, czy chciałabym iść na randkę? Tak, bardzo często mam ochotę iść na randkę. Czy chciałabym mieć chłopaka? Czy chciałabym robić, mnóstwo tych takich fajnych rzeczy z kimś, z partnerem? Tak, chciałabym. Więc jest taka duża strona u mnie, która mówi mi,
nie, po co, jakby nie warto, a z drugiej strony chciałabym być w związku. Rozwijając bardziej to, uważam, że związki są super i w związkach najwięcej się uczymy o sobie. Ja jestem jak najbardziej za miłością. Uważam, że na przestrzeni naszego życia ta miłość jest czymś innym, inaczej wygląda, inaczej kochamy i uważam, że my jako ludzie musimy znajdować się w tych związkach, bo ja szczerze najwięcej nauczyłam się o sobie, będąc w związkach. Na przykład odkryłam jakieś różne takie traumy, o których w ogóle nie byłam jakby świadoma, które się wydarzyły, jak byłam bardzo, bardzo mała. I na przykład przy związkach były jakieś takie triggery i się tak dużo dowiedziałam. I jeżeli bym miała tak popatrzeć na wszystkie moje związki, w których byłam, to każdy związek jakoś mnie odmienił. Taka, wiecie, ogromna lekcja na całe życie. Czy to jest lepsza komunikacja, lepsze komunikowanie swoich potrzeb, jakieś granice, bycie z sobą. Ja o tym też rozmawiałam z różnymi moimi koleżankami, że często my kobiety, dziewczyny, nie wiem, czy tylko właśnie na bazie ja i moje koleżanki, można się zapytać swoich koleżanek, swojego grona, ale my mamy takie doświadczenie, że często próbujemy być tym, kim ten chłopak chciałby, żebyśmy były. Czyli na samym początku rozpoznajemy, za co nas ten chłopak lubi, nasz partner powiedzmy później, jakie są nasze jakieś takie mocne cechy, co on podziwia w nas i później my jak najbardziej staramy się być tym. A jeżeli są jakieś takie rzeczy, których on na przykład nie lubi, albo wiecie, zaśmieje się jak coś zrobimy, albo nam po prostu powie, nas skrytykuje, to nas, wiecie, tak boli i my później po prostu staramy się być takim perfekcyjnym obrazkiem, tak jakim ten chłopak by nas chciał. Myślę, że to nie jest wina chłopaka, że my staramy się być po prostu dla nich, tylko że my kobiety, i wydaje mi się, że tak jest to ogólnie w naszej społeczeństwie, my nie jesteśmy przyzwyczajone do tego, żeby się sprzeciwiać, żeby mówić to, co mamy na myśli, żeby się nie zgadzać na coś, żeby mieć odmienne poglądy, bo jest taki duży strach u nas przed jakimś takim odrzuceniem. I właśnie rozmawiając z większą ilością koleżanek, to jest to taki powtarzający się, nie schemat, ale że dużo dziewczyn nie wie, jak powiedzieć, że coś by się chciało. Mówić o swoich potrzebach. Relacja to są dwie dorosłe osoby, które nie potrzebują nikogo do szczęścia, dwie osoby, które decydują się na tworzenie związku. Więc jeżeli tak ten związek wygląda, gdzie dwie osoby się starają, to wydaje mi się, że jest to zdrowa relacja. Jeżeli nam służy, jest tam miłość, bądźmy w niej, ale gdy znajdujemy się w takiej relacji, gdzie może druga strona nie słucha albo nie potrafi dać tego, co my potrzebujemy już jakby od samego początku, to jest to bardziej skomplikowane i ja zawsze się zastanawiam, gdzie jest ta linia, gdzie można prosić kogoś o, wiecie, zaspokajanie jakichś potrzeb, o robienie jakichś rzeczy, pomimo że ta osoba nigdy by o tym nie pomyślała, nie przychodzi jej to naturalnie i tak jest szansa na udany związek, a gdzie już jest tak, że osoba by się musiała zupełnie zmienić, żeby ten związek był zdrowy. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś zachowuje się w jakiś sposób, a nam to nie odpowiada i my to zakomunikujemy, a ta osoba nadal to robi, bo po prostu jest taką osobą, po prostu robi to, są to takie naturalne zachowania. Nawet jeżeli bierzemy pod uwagę krytykę, ktoś jest krytyczny i pomimo, że nas kocha, wydaje mi się, że to często też się powtarza w relacjach z rodzicami, że pomimo, że wiecie, rodzice nas kochają, to często nam dają taką najgorszą i najsurowszą, najbardziej bolesną krytykę. I wydaje mi się, że gdy jesteśmy w związku i ktoś może nas kochać, ale może też nas krytykować, zadawać bardzo bólu, to właśnie gdzie jest ta, wiecie, granica, pomimo, że zakomunikujemy, że nas to boli i ta osoba będzie starała się zmieniać i nie krytykować nas, ale naturalnie to robi, jest to bardziej skomplikowane. Ale uważam, że w relacjach no jakby najważniejsza jest komunikacja i rozmawiając właśnie z koleżankami, to często jest ten problem. Wydaje mi się, że zwłaszcza przez to, że wszyscy jesteśmy tacy młodzi i przez to, że chcemy być akceptowani i chcemy być w relacji, właśnie jest dużo jakichś takich aspektów, presja ze społeczeństwa, czy przez to, że wchodzimy w swoją dorosłość i wiecie, trochę bardziej się oddalamy od rodziców i trochę bardziej jesteśmy na swoim, to brakuje nam tej bliskości, jakby dążymy do tej bliskości, to wydaje mi się, że później przez to wchodzimy w relacje z trochę złych intencji. To nie jest jeszcze, że dwie osoby decydują się na relację, tylko to jest bardziej, o jest, wiecie, zauroczenie, ten chłopak jest hot, okej, będziemy razem i będziemy taką picture perfect relacją, no a w rzeczywistości jest to, wiecie, dwie osoby nawet się nie znają, że na przykład wchodzą w związek po 2 miesiącach, wiecie, spotykania się. Ja uważam, że to jest za mało. Mówiłam już ostatnio w moim podcaście, że to jest też duża lekcja z poprzednich związków, ja wchodzę w taką, wiecie, poważną relację, spotykam się tylko z tobą po 3 miesiącach. Ja uważam, że nikt nie zna ciebie po jakby 3 miesiącach znania się. Ja kiedyś wchodziłam w relację od razu. Kogoś poznawałam, było boom,
wow, jesteśmy stworzeni dla siebie, bądźmy razem i dosłownie w przeciągu paru dni, okej, jesteśmy razem. I takie coś powtórzyło się nieraz, więc mam jakby ogromną lekcję na przyszłość i też weźcie pod uwagę, że ja będę mówiła teraz o jakichś swoich poglądach na relacje przez moje doświadczenia. Każdy ma inne doświadczenia. Niektórzy mogą mieć związki, wiecie, jakieś, które trwają przez parę lat, mega spokojne. Też to, jak wyglądają związki, dynamika w związku, z kim się dobieramy, bardzo dużo mówi o nas. To, jakie mieliśmy najbliższe relacje, na przykład z rodzicami, wiecie, w rodzinie jak wyglądały, bardzo, bardzo rzutują na to, jak później wyglądają nasze relacje. I o tym chyba nie muszę mówić. Są różne issues związane z tym, jak właśnie wyglądało to u nas w dzieciństwie. Więc ja byłam osobą, która bardzo szybko wchodziła w związki. Jakby ja bardzo chciałam dostawać miłość. Też miałam w głowie takie przekonanie, że trzeba sobie zasłużyć na miłość. I oczywiście muszę wspomnieć o terapii, że terapia bardzo dużo u mnie zmieniła i wychwyciłam przez to, że byłam w związkach, będąc w terapii, moje rzeczy, które się powtarzają, czy jakieś myśli, czy jakieś przekonania co do relacji, jak powinna wyglądać i nad tym wszystkim pracuję. To jest jakby niekończący się proces i najbardziej się uczę o tych wszystkich takich moich przekonaniach co do relacji, jak znajduję się w relacjach. Dlatego ja jestem taka otwarta na randkowanie, bo ja odbieram teraz spotykanie się z ludźmi, jakby randki za taką możliwość do nauki. I zerwania są ciężkie, są mega dziwne i skomplikowane, ale ja jakoś nie boję się kończyć relacji, ponieważ wiem, że każda relacja, każda osoba, z którą się spotykałam, tak dużo wniosła do mojego życia. Ja często przy zerwaniach mam tak, że nie chcę w ogóle patrzeć na tą osobę i ble. Jestem bardzo jakoś taka zraniona. To później po jakimś czasie umiem dostrzec, wiecie, te wszystkie fajne momenty i te jakieś fajne rzeczy, dobre cechy w tych osobach i też przyznać się, co jest na samym początku bardzo trudne przy zerwaniu, bo nie chce się być, wiecie, odpowiedzialnym, że ten związek zakończył się też trochę z mojej winy, ale ja uważam, że relacje zawsze się kończą nie z winy, ale dwie osoby przyłożyły się na to, że zakończyła się jakaś relacja. To nigdy nie jest, to jest wina tej osoby. Myślę, że w większości przypadkach, może przy zdradach, nie byłabym tak pewna tego. Nie będę się wypowiadała, bo nie mam pojęcia, ale ja zawsze jakby po zakończonych relacjach, po jakimś czasie healingu, to mam takie, że wow, ta osoba nauczyła mnie tylu rzeczy, albo podobało mi się w tej osobie to i też chciałabym to mieć, czy wiecie, się tym interesować, czy jakieś nowe nawyki, czy jakiś sposób, wiecie, zawsze się uczymy od ludzi czegoś. Zawsze sobie mówię, że I'm grateful for my ex i uważam, że to jest takie prawdziwe, bo naprawdę każda osoba nas uczy. Ja uważam, że bycie w relacjach właśnie jest super, jeżeli relacje nam służą, jeżeli czujemy się dobrze, jeżeli nasze poczucie wartości, to jak my siebie odbieramy, jest w porządku, jakby nic się nie zmienia, czy ta osoba jest, czy nie ma jej w naszym życiu. Czujemy się kochani, zaopiekowani, są jakieś nasze potrzeby zaspokojone przez kogoś, ale jeżeli relacje są toksyczne, jakieś związki, dobieramy się z kimś, kto przebywanie, sama myśl o tym konsumuje nam dużo energii, dużo jest jakiegoś strachu, niepokoju, to uważam, że nie powinniśmy być w takich relacjach. Jeżeli tylko czujemy jakiś niepokój i uważam, że nasza intuicja to jest taka rzecz, na której możemy naprawdę polegać. Jeżeli od samego początku mamy jakieś wątpliwości, nie czujemy się pewnie, czujemy się jakoś oceniani, nie czujemy tego, że dwie osoby się starają, żebyśmy się czuli dobrze, żeby nasze potrzeby były zaspokojone, tylko jest to jakieś takie niewyrównane, to uważam, że nie ma sensu być jakby w takich relacjach. I dla mnie to jest proste. I mogę powiedzieć właśnie, ostatnio jak byłam w relacji, to zauważyłam, że moja pewność siebie jakoś tak bardzo, bardzo szła w dół. W pewnym momencie bardzo źle zaczęłam o sobie myśleć, bardzo się krytykować, oceniać i później, jak się tak ocknęłam, to miałam takie wow, zaczęłam się tak czuć, jak zaczęłam spotykać się z tą osobą, przez to, że on się czymś pasjonował, a ja nie miałam jakby dużej wiedzy na temat tego i jak czegoś nie wiedziałam, to ta osoba była bardzo zszokowana i mnie to jakby bolało, ponieważ ta osoba myślała, że ja jestem kimś, kim nie byłam, nie jestem. Spodobała mu się jakaś idea mnie i ja, kiedy mówiłam mu, że ej, to nie jestem ja, jakby ja próbowałam tak, wiecie, zakomunikować i pokazać siebie, ta osoba jakby nie chciała tej wersji, nie podobała się jakby ta wersja, więc jakby wiadomo, że czułam się mniej pewna siebie, nie czułam się bezpiecznie, że mogę być sobą i jakby jak tylko zauważyłam, że takie coś się dzieje, to miałam takie okej, to tutaj się kończy ta relacja, ponieważ to mi nie służy i nie potrafiłam zmienić tego, jak ta osoba na mnie patrzy i widziałam, że po prostu to nie ma sensu, że też weszłam w ten związek bardzo szybko i za szybko, ponieważ właśnie ta osoba nie znała mnie, nie znała wszystkich moich kawałków i ja nie znałam
jakby wiecie, tej osoby. I myślę, że to jest taki najczęściej popełniany błąd, po prostu za szybkie wchodzenie w relacje. A żeby być z kimś blisko, to trzeba spędzić dużo czasu, zainwestować. A w dzisiejszym świecie my jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli coś chcemy, to od razu to dostajemy. I myślę, że ludzie bardzo szybko się otwierają w taki nienaturalny sposób. Mówią o swoich, wiecie, jakichś najgorszych rzeczach, które zrobili albo przez jakie przeszli, o swoich traumach. Tylko po to, żeby jak najbardziej zbudować tą bliskość z kimś. A tak się nie buduje bliskości. I ja też doświadczyłam to w relacjach z koleżankami, z dziewczynami jakimiś, że od samego początku osoby się bardzo otwierają przede mną i mi mówią, wiecie, jakieś sekrety albo z czym się zmagają i to jest w taki nienaturalny sposób. Ja przez to też często słyszę, że wydaje się jakaś taka mniej dostępna, czy jakaś zamknięta. I miałam takie, że bardzo zabolał mnie ten komentarz, bo nikt nie chciałby usłyszeć tego, że wydajesz się jakaś zamknięta. Bo to nie jest jakby fajne, nie? Jakby w mojej głowie to było, że to nie jest jakieś fajne, że to jest coś nie tak. I później na spokojnie, jak tak obgadałam to z jakimiś osobami jakby bliskimi, to miałam, że to nie jest coś ze mną nie tak, wydaje mi się. Po prostu ludzie za szybko się otwierają. Ja jak komuś nie ufam, to nie opowiem, jakby nie powiem jakichś moich sekretów albo z czym się zmagam. Czemu bym miała powiedzieć na pierwszym, drugim spotkaniu, z czym się zmagam? Ja wiem i doświadczyłam tego, że nie każdy człowiek jest dobry z natury, więc czemu miałabym się otwierać, jak kogoś nie znam i komuś nie ufam? I nie wiem, czy właśnie niektóre osoby nie doświadczyły tego, nie boją się. Może ja mam też więcej jakiegoś takiego strachu przez, wiecie, moje doświadczenia, albo przez to, że też tworzę, wiecie, na internecie i nie jestem taką osobą, która by od razu mówiła o swoich jakichś najgorszych sekretach. Ale właśnie to jest kolejna rzecz, którą zauważyłam, że ludzie za szybko się otwierają. I to jest też takie spektrum. Mogą być osoby, które wiecie, bardzo są zamknięte i nie powiedzą nic o sobie i wtedy nie ma miejsca, żeby była jakaś taka bliska relacja. A są właśnie też osoby, które za szybko o wszystkim mówią i jakby chcą tak, wiecie, przyspieszyć ten okres jakby poznawania się. A relacje to powinno być coś takiego mega naturalnego. I jeżeli podchodzi się do osób intuicyjnie, obserwujesz, co się dzieje tu i teraz, naturalnie tematy się pojawiają i nie ma żadnej jakiegoś takiego pośpiechu, to tak się buduje prawdziwe, bliskie relacje. Jak ktoś na pierwszym spotkaniu mówi o jakichś takich trudnych rzeczach, to dla mnie to jest trochę taka red flag, albo jak ktoś tak pośpiesza, że okej, pierwsza randka, spotkajmy się na drugą za 2 dni. Jakby ja mam nie, że za szybko i ja teraz bardzo trzymam się siebie i wydaje mi się, że przez to mam takie luźniejsze podejście do randkowania, bo nie ma już takiego strachu i nie ma już takich, wiecie, chęci, że musi coś wyjść na przykład z jakiejś randki, że z tą osobą się spotykam, więc chcę być z nią, to będzie związek, bo ja nie oceniam już, czy ktoś się nadaje do związku ze mną, do relacji ze mną po pierwszej randce, tylko po 3 miesiącach, ale to też musiałam się nauczyć. Ja też po wielu relacjach miałam tak, że koniec, nie będę już się z nikim spotykać, nie jestem gotowa, jakby widziałam, ile też z mojej strony było jakichś takich błędów. Ja mogę się przyznać, że u mnie zawsze, jeżeli chodzi o komunikację swoich potrzeb i że właśnie takie staranie się byciem kimś, jakimś takim obrazkiem, którym myślę, że ta osoba chciałaby, żebym była. Ale teraz od pewnego czasu zauważyłam, jakby wiem, jaki jest problem, więc wiadomo, że jestem na tym skupiona i od samego początku na randkach jestem sobą. Nie próbuję, wiecie, mówić tych rzeczy, które jakby myślę, że ta osoba by chciała usłyszeć. Mówię jakby swoje opinie, nie zgadzam się z jakimiś rzeczami. Rozmawiając też właśnie z różnymi koleżankami, to jest taki problem, że ludzie tracą swoją niezależność i że ludzie nabierają jakieś cechy od swojego partnera albo wiecie, tak bardzo upodabniają się do swojego partnera, że na przykład lubią te same rzeczy, interesują się tymi samymi rzeczami, mają tych samych znajomych, robią dużo rzeczy wspólnie i trochę stają się jedną osobą. I myślę, że to jest takie coś bardzo niebezpiecznego w młodym wieku i zastanawiając się nad tym więcej, to myślę, że to się dzieje przez to, że my jak jesteśmy młodzi, to tak nie do końca znamy siebie. I jeżeli wejdziemy w relacje, nie wiedząc jakichś takich podstawowych rzeczy o sobie, jakie są nasze wartości na ten moment, na czym się skupiamy, na czym nam zależy, jak lubimy spędzać swój wolny czas, jakie mamy tam cele na najbliższy czas, jaki styl życia prowadzimy. Więc jeżeli nie wiemy jakichś takich rzeczy i wchodzimy w relacje, a druga osoba na przykład wie, często się to pojawia, że ktoś nam imponuje czymś, czyli
chcemy być jak ta osoba, chcemy mieć jakieś cechy jak ta osoba. Jak my nie znamy za bardzo siebie i to też jest w koleżeńskich, w przyjacielskich relacjach. Później będziemy bardzo dużo tych cech przejmować od nich. A czy to są jakieś takie cechy, które my chcemy albo zainteresowania? Czy to są naprawdę nasze rzeczy? Czy nam one sprawiają przyjemność? Czy my je chcemy, lubimy? Czy to jest to? Czy to jest tylko coś, co po prostu zabieramy, bo widzimy to u kogoś i nam to jakoś imponuje, bo my lubimy obserwować czy przebywać wśród ludzi, którzy są pewni siebie, ponieważ w życiu ludzkim jest bardzo dużo niepewności. Ostatnio czytam bardzo fajną książkę The Wisdom of Insecurity, czyli mądrość niepewności i tam ta książka opowiada, że w życiu człowieka jest bardzo dużo niepewności, jakby od samego początku. I pierwsza taka podstawowa to jest, że my nie wiemy, co się dzieje po śmierci i w naszym życiu ogólnie ludzkim jest bardzo, bardzo dużo niepewności. My lubimy właśnie obserwować na przykład influencerów, osoby, które są bardziej, wiecie, poukładane. Wydają mi się, że mają wszystko, wiecie, pod kontrolą, zaplanowane i są jakoś pewni siebie w naszych oczach. I my wtedy tak podążamy za nimi. I to jest właśnie naturalne, że my jako ludzie podążamy za jakimiś liderami. I to też może się wydarzyć w naszym takim prawdziwym, codziennym życiu, że spotkamy osobę, która będzie się wydawała w naszych oczach, że ma bardziej poukładane życie i my wtedy możemy starać się zaimponować tej osobie albo być podobnym do tej osoby. I ja widziałam po moich bliskich znajomych, czy nawet osobach przez internet, że trochę zaczęły się stawać tą osobą, z którą się spotykały. Później było rozstanie i nagle ta osoba po jakimś czasie jest zupełnie, wiecie, inną osobą. Interesuje się innymi rzeczami, na przykład znajduje jakiś swój inny zupełnie styl ubierania się i to jest pierwsza rzecz, którą uwielbiam właśnie w byciu samemu. Ta taka wolność to jest czas, gdzie ja mogę zdefiniować siebie, że nie ma nikogo przy mojej stronie, bo w relacjach później są kompromisy. Ktoś lubi coś robić, to prawdopodobnie też będę to robiła. Ktoś lubi chodzić do kina, to pójdę do kina z tą osobą, bo chcę uszczęśliwić tą osobę. Jeżeli ktoś lubi jakieś jedzenie, to wiecie, ugotujemy to jedzenie i je zjemy, więc jakby w relacjach są te kompromisy. Uważam, że to jest bardzo ważne w relacjach, żeby mieć te swoje różnice. Możemy mieć zupełnie inne zainteresowania, możemy zajmować się czymś innym. Jedyne, co nas łączy, to jest to, że wybieramy siebie, że chcemy wspólnie tworzyć relacje i musimy mieć jakieś takie, wiecie, podobne wartości, co jest dla nas ważne w życiu, że musi być tam ten jakiś taki element wspólny, ale jeżeli chodzi o zainteresowania, co lubimy robić, nie musimy być tacy sami, nie muszą lubić tego samego typu filmów, tych samych książek, tej samej muzyki, tak samo się ubierać. Nie wiem, dlaczego się tak bierze. Wydaje mi się, że taka idea soulmates jest bardzo krzywdząca, bo to się przedstawia jako taki obraz, dwie osoby idealnie do siebie dobrane, po prostu takie same, że soulmates jest trochę, że jest jedna osoba na świecie, która, wiecie, będzie idealna dla ciebie, będzie się dogadywać i wszystko będzie tak idealne, ale w prawdziwym życiu, no to nie jest realne. Wszyscy mamy różnice. Każdy pochodzi z innego domu, inne środowisko. I właśnie to, co lubię w byciu samemu, jakby już przez dłuższy czas bardzo poznaję siebie i sprawdzam, co ja lubię robić, co mi sprawia przyjemność, jakie ja mam zainteresowania, jak ja lubię spędzać swój wolny czas, jaki mam styl życia. I później, jak poznaję kogoś, to szukam osoby, która zmaczuje ten mój styl życia, że ja już wiem, co ja lubię, co chcę, czego szukam, co bym chciała też w partnerze, a nie chodzę na randki i po prostu nie wiem, czego chcę, jakie są moje potrzeby, kim ja w ogóle jestem i nagle pakuję się w relację, w ogóle nie wiedząc tak naprawdę, czemu jestem w tej relacji i kim ja jestem poza tą relacją. Myślę, że takie jest definiowanie siebie i poznanie siebie przed wejściem w relację jest bardzo ważne. Rób rzeczy, które wydają się dla ciebie fajne. Cokolwiek to jest. Czy zacznij biegać, zacznij malować, czytać, oglądać różne filmy, chodź na jakieś dodatkowe zajęcia, cokolwiek wydaje ci się fajne. Idź, zrób to i później zobacz, czy to było dla ciebie fajne, czy nie. Czy sprawiło ci to jakąś przyjemność, czy nie. Jeżeli nie, to odrzuć to, szukaj dalej. Jeżeli tak, to okej, super, to mi się podobało, więc pójdę zrobić to jeszcze raz. Cokolwiek. W taki sposób tylko możemy poznać siebie właśnie przez próbowanie, przez robienie różnych rzeczy. Ja ostatnio też miałam jakiś taki kryzys tożsamościowy i miałam takie, dla mnie jakąś taką formą odpoczynku, jakby ja odpoczynek łączę z oglądaniem filmu w łóżku albo oglądanie, wiecie, serialu w łóżku i wydaje mi się to takie bardzo łatwe i wiem, że będę potrzebowała jakieś dni, gdzie będę leżała w łóżku i oglądała film i że to jest okej, ale nie chciałabym, żeby moją normalnością, na przykład będąc w związku, było, wiecie, Netflix and chill. Zwłaszcza teraz, jak jestem młoda, nie chcę znaleźć sobie chłopaka, który będzie chciał leżeć w łóżku i oglądać filmy. Mam na przykład teraz takie poczucie, że jest to duża strata czasu i
spotykałam się kiedyś z osobami i gdybym się nie spotykała, to bym nie wiedziała, dlatego polecam każdemu wchodzić w relacje, bo wtedy się uczymy i wiemy. Byłam w relacjach z osobami, które też nie lubiły leżeć w łóżku i oglądać filmów, tylko wolały iść na spacer, iść do kina, iść do baru, iść na imprezę, zrobić cokolwiek innego, jakieś mieć lepsze doświadczenie, experience, niż leżenie w łóżku i oglądanie czegoś. I wiem na przykład teraz, właśnie po tych relacjach i też po obserwowaniu siebie i zmieniam u siebie nawyki, że ja nie oczekuję od kogoś, żebyśmy robili jakieś super rzeczy, spędzając czas razem wieczorem, bo jak mogę coś oczekiwać, jak ja sama mam na przykład taki nawyk, że leżę w łóżku, wiecie, wieczorem i oglądam filmy. Więc jakby zmiana zaczyna się od nas i zmiana naszych nawyków i właśnie będąc samemu, jeszcze nie mając nikogo, to możemy my stworzyć jakieś takie nawyki i później, gdy poznamy kogoś, ich nawyki, czy jakiś, wiecie, sposób życia zmaczuje się z naszym, to super. I tak możemy później dobierać osobę. I też na terapii dostałam pytanie, jak by miał wyglądać mój taki partner, taki wymarzony, idealny, jakie cechy by miał mieć, co miałby mi, wiecie, dawać. I później takie pytanie szczere do siebie, czy ja sobie to daję, czy ja się tak traktuję, czy ja robię te rzeczy, czy ja się interesuję tymi rzeczami, które, wiecie, chciałabym, żeby ktoś się interesował. I miałam takie, że wow, ja jeszcze nie jestem w pełni tą osobą, patrząc na ten taki swój obrazek idealnej osoby, z którą bym chciała być, ja jeszcze nie czuję tej osoby, że ta osoba jeszcze mnie nie znajdzie, powiedzmy, jeżeli chodzi o taką spiritual stronę, w którą ja też bardzo wierzę. Uważam, że właśnie my jesteśmy jak lustra i też tak działa prawo przyciągania, że przyciągamy podobną albo taką samą energię, więc ja teraz wiem, że nawet jakby nie znajdę jeszcze tej osoby, bo ja jeszcze nie jestem tą osobą taką, nie chcę mówić w pełni przygotowaną, bo jakby na relacje, na związki nigdy nie będziemy gotowi, jakby przygotowani, tak sobie wiecie, w pełni, tak samo jak na dzieci, nigdy nie jest się w 100% gotowym, bo zawsze można coś zmienić, udoskonalić i to jest niekończąca się historia. Wiem, że u mnie jeszcze jest duża praca do zrobienia, wiecie, do poznania siebie. To zajmuje też czasu, żeby stworzyć jakąś relację ze sobą. I takie najważniejsze rzeczy, które wyciągnęłam z rozmowy właśnie na terapii, to jest to, że przyglądam się temu, jak ja siebie traktuję, ponieważ jeżeli ja będę traktowała siebie najlepiej na świecie, tak jak ja chcę, żeby inne osoby mnie traktowały, to jeżeli ktoś nie będzie mnie tak traktował, ja będę od razu się, wiecie, odchodziła. Ponieważ gdy ja siebie tak dobrze traktuję, to czemu bym miała mieć kogoś, kto nie traktuje mnie tak dobrze, jak ja sama siebie. Później, jeżeli chodzi o nawyki, staram się wykształcić takie nawyki, czy mieć taki styl życia, z którym ja się czuję dobrze, który mi sprawia przyjemność. I ja wiem na przykład, że jestem dosyć aktywną osobą, że lubię gotować, lubię zdrowo jeść, lubię robić bardziej produktywne rzeczy. Bardzo jest dla mnie ważna taka 100% obecność i takie prawdziwe, dogłębne połączenie z kimś, a nie, wiecie, taka relacja, gdzie są jakieś toksyczne zachowania, czy jest takie jakieś unikanie, słaba komunikacja. Jakby już teraz wchodząc w relacje, bardziej mi zależy na czymś takim dojrzalszym i takim, że czuję się zauważona za siebie. Są zaakceptowane jakieś takie moje słabsze strony, słabsze kawałki, albo ta osoba nawet nie patrzy na te moje słabsze kawałki za słabsze kawałki, tylko one są moje i dostaję na przykład od tej osoby jakieś takie wsparcie, czy czuję się lepiej na swój temat, przebywając. Więc to jest taka pierwsza kwestia. Później druga to jest wolność. Chodziłam ostatnio na imprezy z osobami, które są w związkach i to mi przypomniało, jak bardzo ja kocham być sama. Poszłam na imprezę, na domówkę i było tam bardzo dużo mężczyzn. I oczywiście było tam jakieś flirtowanie, nie będę się wgłębiać w ogóle, co się wydarzyło. I później osoba, z którą właśnie imprezowałam, która jest w związku, miała wyrzuty sumienia, ponieważ nie powiedziała, że idzie na domówkę, nie powiedziała, gdzie jest, a ta osoba miała lokalizację od tej osoby i prawdopodobnie widziała, że jest gdzieś, wiecie, na domówce. Oczywiście był od razu telefon na drugi dzień, dlaczego się nie powiedziało. I wiecie, ta cała taka drama, jeżeli chodzi o zazdrość, myślę, że każdy, kto był w relacji, to wie, że jak coś się nie powie, gdzieś się jest, to wiadomo, że jest zazdrość, dlaczego mi nie powiedziałaś, co się wydarzyło, czy rozmawiałaś z kimś. I ja po prostu, jak słyszałam o tym, to miałam takie, o Boże, jak ja się cieszę, że teraz nie jestem uwiązana, powiedzmy, śmieję się oczywiście. Cieszę się, że mam tą taką wolność, że mogę iść na imprezę i jak zobaczę kogoś interesującego, to mogę flirtować i mam tą taką wolność i nie muszę się martwić, nie muszę mieć żadnych wyrzutów sumienia i wszystko na bazie, wiecie, swoich potrzeb i swoich jakby zamiarów, bo można być, wiecie, w relacji i
chodzić na domówki i wtedy po prostu nie jest się zainteresowany, wiecie, nikim, albo jesteś nawet ze swoim partnerem na tej domówce, ale jeżeli są jakieś trochę bardziej pokomplikowane relacje, że na przykład chodzisz na imprezy i nie chcesz chodzić ze swoim chłopakiem na imprezy, no to też bardzo dużo mówi i ja też byłam tą osobą, która chodziła na imprezy i nie chciałam, żeby mój chłopak chodził ze mną na te imprezy. Teraz wiem, że no Sara, to nie było za najlepsze i też przez to, jaka byłam w związkach, mam jakieś wyrzuty sumienia, bo wiem, że problem polegał jakby u mnie, więc to jest kolejna rzecz, którą kocham w byciu single, że jakby nie muszę się nikomu tłumaczyć i jest ta duża wolność i wiem, że jakbym była w super relacji, ale prawdziwe życie wiadomo, że wygląda inaczej i zawsze jakaś ta zazdrość się pojawia, zwłaszcza jak wiecie, nie ma jakiejś takiej prostej komunikacji czystej, co jest zupełnie normalne, ale miałam takie, że wow, cieszę się, że jestem aktualnie teraz wolna, bo jeszcze wiecie, w nowym mieście i jestem młoda, jakby właśnie mam taką stronę w sobie, że nie powinna być w jakiejś takiej relacji, która by mnie, wiecie, blokowała, zatrzymywała, ale wiem, że jeżeli pojawiłaby się odpowiednia osoba, to jakby nie byłoby to, wiecie, żadnego problemu. Nieważne, uważam, że jak jest się młodym, to powinniśmy próbować wielu rzeczy, spotykać się z różnymi osobami i poznawać różne osoby i poznawać siebie i że to jest taki bardzo jednak intensywny okres. Nie powinniśmy, wiecie, zachowywać się tak, jakbyśmy mieli 30 lat. Na to wszystko będzie czas. I nie ma żadnego pośpiechu. Jak my będziemy znać siebie, co lubimy i przyjdzie ta osoba, która będzie się jakoś utożsamiała, będzie ta relacja prosta, bo relacje powinny być jednak na samym początku proste i chodzi o komunikację. Dajmy sobie więcej luzu, że jesteśmy młodzi, dopiero poznajemy siebie, co my lubimy i może za parę lat zmienimy się i to będzie okej. I też wracając do randkowania, myślę, że bardzo ważne są nasze intencje, jeżeli chodzi o randkowanie i jak podchodzimy do tego, czego my szukamy. To też w zależności, wiecie, od wieku, od etapu, na jakim jesteśmy w naszym życiu i czy my randkujemy dla po prostu czystej przyjemności, bo mamy ochotę, żeby się z kimś spotkać, czy randkujemy, bo szukamy, wiecie, partnera na całe życie, czy idziemy na randkę, bo chcemy romansu, dla doświadczenia. I właśnie kolejnym plusem randkowania, że jak jest się wolnym, jest się samemu, to ma się przestrzeń na więcej doświadczeń, bo jest po prostu taka ogromna wolność, że możemy zrobić cokolwiek. Możemy mieć jakiś romans, możemy z kimś flirtować, możemy się umawiać, wiecie, z paroma osobami jednocześnie, kto co lubi i to jest piękne, uważam. Jesteśmy wolni, wolnymi ludźmi, wszystko zależy od nas, co czujemy, co chcemy aktualnie zrobić. Kolejna rzecz, też pamiętałam, że będąc w jakiejkolwiek relacji, bardzo dużo energii poświęcałam na po prostu myślenie o drugiej osobie. Wiecie, co druga osoba aktualnie robi, kiedy mi odpisze, kiedy się spotkamy. Organizowałam sobie, wiecie, jakoś czas. Okej, tu będę pracowała i muszę z tym się pośpieszyć, bo później spotykam się z tą osobą, czy poświęcam czas. I to pozwala, że teraz właśnie tak doceniam ten swój czas wolny. Jeżeli ktokolwiek skończył relację, jest aktualnie samemu, to weźcie pod uwagę to, że to jest świetny czas na to, żeby poznać siebie, stać się powiedzmy tą osobą, czy po prostu być bliżej siebie, że później na przyszłość, jak poznasz kogoś, to żeby później nie pakować się w relację po prostu z pierwszą osobą, która ci się spodoba, tylko dążyć do bycia, wiecie, w relacji z osobami, które już bardziej cię zmaczują, gdzie już to będzie bardziej, wiecie, moim priorytetem zawsze jest, żeby kolejny związek był lepszy od tego poprzedniego. Mogę powiedzieć, że tak, że każdy mój kolejny jakby związek był lepszy od poprzedniego i mój ostatni związek. O tym jakby nigdy nie mówiłam, ale ostatni związek był tutaj z osobą stąd. I był to dosyć skomplikowany związek, ale uważam, że był lepszy niż wszystkie moje poprzednie dotąd. Było jakby to większe połączenie, coś, czego jakby bardziej szukam. Było większe takie rozmawianie o uczuciach. Ja wiadomo, że też przeszłam dużą zmianę przez terapię w to, w jaki sposób komunikuję swoje uczucia, jakby potrzeby i tak dalej. I przez to też, że jestem w terapii i byłam w relacji, to cokolwiek wychodziło, jakieś, wiecie, moje niepokoje, nie wiedziałam, jak coś zakomunikować, to mogłam od razu o tym porozmawiać z terapeutką i jakoś ona mi, wiecie, ogromna to była pomoc. Więc już to była lepsza relacja, ale niestety no musiała się zakończyć, bo jakby no to nie było to po prostu. Ale teraz jestem mega wdzięczna za to doświadczenie i za to, że poznałam tą osobę i nie uważam, że wiecie, ta osoba była jakaś mega winna, że wiecie, relacja się zakończyła. Na początku czułam się tak, ale teraz wiem, że jeżeli ktoś nie ma przestrzeni, czy nie potrafi nam dawać jakichś takich rzeczy podstawowych, które my potrzebujemy, no to nie potrafimy zmienić tej osoby i po prostu nie ma to sensu. I życzę każdemu,
żeby na swojej drodze znajdować osoby, czy to właśnie w relacjach romantycznych, czy przyjacielskich, dla których nigdy nie prosisz o za dużo, dla których nigdy nie jesteś problemem, dla których twoje potrzeby to nie jest za dużo, bo jest tyle osób na świecie i uwierz mi, znajdziesz osoby, dla których po prostu nie będziesz problemem, które będą cię priorytetyzowały i będzie w tych relacjach dużo miłości i bliskości i nie będzie się miało żadnych obaw, lęków, strachów. Ja już tego doświadczyłam, że są relacje, w których czujesz po prostu spokój. I to są właśnie relacje, do których powinniśmy dążyć, bo takie relacje bardzo dużo nam dodają do życia, że nawet jak się świat wali, to jak ma się osobę, do której można iść i ta osoba wysłucha cię i da ci wszystko, co potrzebujesz przez komunikację albo po prostu daje ci to jest to najlepsze uczucie na świecie. Właśnie relacje, czy właśnie bycie z kimś w związku, to jest dodatek. Twoje życie powinno być w porządku, a osoba, z którą się spotykasz, to jest taka dodatkowa rzecz, że bez niej też jest okej. Więc myślę, że to było na tyle. To są jakieś takie moje przemyślenia. Uważajcie na siebie, ale też bawcie się dobrze. I w życiu chodzi o czerpanie przyjemności. Mam nadzieję, że może poznaliście moją stronę, jakieś moje doświadczenia, że dało wam to, nie wiem, do myślenia. Może wy macie inne zupełnie, wiecie, doświadczenia, inaczej patrzycie na związki. Możecie mi dać znać, napisać na Instagramie albo tutaj w komentarzach na YouTubie albo na Spotify. Zawsze zostawiam, co myślicie o tym odcinku. Ja uwielbiam zawsze słyszeć feedback, ponieważ wtedy uczę się o innych, wiecie, perspektywach, bo wiem, że łatwo zamknąć się w swojej banieczce i wiecie, moje koleżanki myślą tak, więc tak jest, a później mówię o czymś i tak na przykład zupełnie nie jest. Więc wy też mnie bardzo rozwijacie i otwieracie oczy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Powodzenia dla osób, które randkują. Have fun i love you so much. Do usłyszenia za tydzień. Mua.